Witam dzisiaj o poranku. Dlaczego z gospodarki płyną teraz bardzo złe sygnały? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Dlaczego z gospodarki płyną teraz bardzo złe sygnały? Dzisiejsza sesja będzie bardzo istotna nie tylko z powodu danych makroekonomicznych o inflacji, które poznamy dla strefy euro, dla Stanów Zjednoczonych i dla Polski, o czym będzie za chwilę, ale przede wszystkim z tego powodu, że kończymy dzisiaj tydzień, kończymy miesiąc i kończymy kwartał. Dla znacznej części inwestorów kształty świec tych długo- i średnioterminowych mają znaczenie, dlatego też to, co się dzisiaj wydarzy, może nam zwiastować i sygnalizować nastroje na cały drugi kwartał na rynkach finansowych, a ten drugi kwartał startuje już w poniedziałek i zobaczymy, czy rynek faktycznie nie chce już się bać o sytuację w sektorze bankowym, czy te informacje złe są już zdyskontowane przez rynki finansowe, zwłaszcza przez giełdy papierów wartościowych. No i oczywiście zobaczymy, jaka jest ta reakcja na te dane makroekonomiczne, ponieważ najważniejsze przesłanie tych danych będzie takie, czy zjawisko, jakim jest dezinflacja, jest potwierdzane i w jakiej skali dezinflacji jesteśmy świadkami, jaka jest tendencja, czy głęboka, czy też płytka tego zjawiska dezinflacyjnego połączonego z efektem bazy. Dlatego też myślę, że przed nami sesja niezwykle ciekawa, z bardzo dużą aktywnością i zmiennością. Ale dlaczego z gospodarki płyną teraz bardzo złe sygnały? Te sygnały płyną z amerykańskiego rynku pracy i ten wykres, który jest w tle, pokazuje cotygodniowy raport z rynku pracy, tak zwane joblessy. Co prawda one nie generują jeszcze na pierwszy rzut oka negatywnych sygnałów. Jesteśmy na poziomach, które sygnalizują bardzo dużą siłę amerykańskiej gospodarki i te dane są dokładnie bardzo zbliżone do prognoz, które co tydzień są publikowane przez serwisy informacyjne. Natomiast dlaczego te z gospodarki płyną teraz bardzo złe sygnały? Ponieważ jak zobaczymy na kolejnych dwóch wykresach, jesteśmy teraz w okresie, w którym pomimo tego, że joblessy sygnalizują nam stabilizację i dobrą sytuację, to jednak jest coraz więcej stanów amerykańskich, które raportują pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Ten trzeci wykres najbardziej oddaje i najlepiej oddaje, jak bardzo teraz rośnie ilość stanów, które raportują pogarszanie sytuacji na rynku pracy. I za każdym razem, kiedy przebijaliśmy tą barierę 20%, rozpoczynało się zjawisko negatywne, czyli recesja w amerykańskiej gospodarce. I pytanie jest, czy rzeczywiście faktycznie tak się teraz stanie. Bardzo złe sygnały, które płyną teraz z gospodarki, wiążą się z tym, że poszczególne stany, jest coraz więcej stanów amerykańskich, które pokazują nam, że coś negatywnego, jakieś złe zjawiska dzieją się w ich otoczeniu. No i może być to przedsmak przed recesją w amerykańskiej gospodarce. Dlatego też będziemy z dużą uwagą obserwować zbiorcze dane, które poznamy w przyszłym tygodniu dla amerykańskiej gospodarki. One nam powiedzą zdecydowanie więcej, jaka jest sytuacja w całej amerykańskiej gospodarce. No i czy będzie to także pretekst dla Fedu, żeby zmienić swoje nastawienie i politykę monetarną, ponieważ do tego zjawiska dezinflacyjnego, który za chwilę będziemy monitorować, brakuje także pogorszenia na rynku pracy, a gdyby się faktycznie złożyło w taki sposób, że sytuacja na rynku pracy zaczęłaby się pogarszać w Stanach Zjednoczonych, to byłby to wyśmienity pretekst dla władz monetarnych w Stanach Zjednoczonych, żeby odfajkować szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, pivot i nastawienie na obniżki stóp procentowych. Dlatego też
będziemy ściśle monitorować i zachęcam do tego, żeby ściśle monitorować cotygodniowe joblessy, a w przyszłym tygodniu oczywiście także dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj przed danymi o inflacji zerknijmy, jak implikowana stopa procentowa się zachowuje i co nam mówi. Dla Stanów Zjednoczonych generalnie nic się nie zmienia, poza tym, że wypłaszcza się dalsza część krzywej, która sygnalizuje coraz mniejszą szansę na 2 obniżki stóp procentowych do końca tego roku w Stanach Zjednoczonych. Na chwilę obecną grudzień jest wskazywany na implikowanej stopie na minus 43 punkty bazowe i to widać, że na przestrzeni ostatnich godzin i dni oddala się perspektywa tego, że będzie druga obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Natomiast dla strefy euro po tych wczorajszych danych o inflacji dla Hiszpanii, a przede wszystkim dla Niemiec widzimy, że implikowana stopa procentowa się zwiększyła. Czyli tutaj mamy według rynku mieć szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w październiku i od obecnych poziomów jest szansa na prawie 65 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych. Jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej było to w okolicach 50 punktów bazowych, a po tych danych o inflacji z Niemiec przesunęło się to oczekiwanie na 64 punkty bazowe podwyżek stóp procentowych. Dlatego widzimy rosnący dysparytet między oczekiwaniami co do przyszłej ścieżki stóp procentowych w strefie euro, a tymi dla Stanów Zjednoczonych. I moim zdaniem to jest główny, fundamentalny powód, dlaczego euro-dolar teraz rośnie. Ale przejdźmy szybko przez prognozy co do tych danych makroekonomicznych o inflacji. Dzisiaj szczególnie ważną dla rynków światowych będzie publikacja danych o deflatorze PCE. To jest ulubiona miara inflacji Fedu i jak widzimy prognoza to jest 5,1. Nie jest to jakaś duża rozbieżność względem odczytu za luty, dlatego też moim zdaniem jest większa szansa na to, żebyśmy byli świadkami pozytywnego zaskoczenia. A oczywiście pozytywne zaskoczenie to im niższa jest inflacja od prognoz. Jak zobaczymy, co ma się stać na inflacji dla strefy euro, to także o godzinie 11 poznamy odczyt wskaźnika inflacyjnego, taki pierwszy flash dla marca, dla strefy euro i w tym wypadku mediana mówi nam, że ma być to 7,1%, a w lutym było 8,5% i na całej strefie euro także będziemy dzisiaj obserwować, jaka jest faktyczna ścieżka dezinflacji. Ona nam bardzo dużo powie o wpływie na przykład czynnika związanego z ceną gazu na inflację konsumentów dla strefy euro. I z danych makroekonomicznych z Europy mamy także dane z rynku pracy dla Niemiec za marzec. To są dane marcowe, więc naprawdę super bieżące. Rynek może na nich się koncentrować. Dane poznamy o godzinie 9:55. I jeszcze dla Stanów Zjednoczonych o godzinie 15:45 mamy wskaźnik Chicago PMI, który dla marca będzie dla nas także bardzo ciekawym narzędziem, który będzie pokazywał, czy mamy do czynienia ze złymi sygnałami dla gospodarki, w tym wypadku dla gospodarki amerykańskiej. Reakcja rynkowa. Przede wszystkim patrzymy na zachowanie amerykańskich obligacji względem poziomu 3,60 na rentowności oraz 3,45, zwłaszcza ten poziom wsparcia jest istotny. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, więc każde przejście tego poziomu, zwłaszcza na zakończeniu świecy kwartalnej, będzie zachęcało do wywołania fali wzrostowej. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli zjawiska dezinflacji faktycznie mają być przez rynek dyskontowane, to w takiej sytuacji byłaby to wielka zachęta do kupowania obligacji, więc ten czas, który jest teraz, moim zdaniem raczej faworyzuje scenariusze zakładające spadki rentowności amerykańskich oraz innych obligacji i tego się spodziewam i na to generalnie liczę. Myślę, że jest około 70% prawdopodobieństwa, że systematycznie teraz z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał będziemy świadkami coraz niższych rentowności,
ponieważ jest to idealny czas dyskontowania dezinflacji, dyskontowania możliwości pivotu Fedu, żeby to obligacje dawały dodatkową, fajną stopę zwrotu, która będzie cieszyła inwestorów. I bardzo ciekawy wykres pokazujący spread między amerykańskimi dwójkami a niemieckimi dwójkami. I widzimy, że to umocnienie euro i osłabienie amerykańskiej waluty, która zwłaszcza od października ma miejsce, jest ściśle powiązana z zachowaniem tego spreadu. Im bardziej ten wykres spada, tym bardziej jest presja na niemieckie obligacje, a to w naturalny i fundamentalny sposób zwiększa atrakcyjność euro, dlatego też euro-dolar rośnie. Dlatego też, jeżeli chcemy sobie zobaczyć, czy fundamentalnie mamy uzasadnienie wzrostów na euro-dolarze, to równolegle patrzmy, jaki jest właśnie spread między amerykańskimi a niemieckimi obligacjami dwuletnimi. I ten euro-dolar jest na dobrej drodze, żeby wybić dzisiaj nad ostatni maksima i ruszyć punktowo do ataku na poziom psychologiczny 1,10. To jest oczywiście miejsce wskazywane także przez analizę techniczną o bardzo dużym znaczeniu. I moim zdaniem, jeżeli ten dysparytet między zachowaniem przyszłych stóp procentowych będzie się powiększał, to w naturalny sposób będzie także pretekst do tego, żeby pokonać ten psychologiczny poziom 1,10, kontynuować tendencję wzrostową i dyskontować to, że stopy procentowe w strefie euro pójdą jednak wyżej niż niżej. Teoretycznie, jeżeli dane o inflacji zawiodą, będzie ona wyższa niż zakładały prognozy, to w taki sposób to powinno być to także uzasadnienie do presji, w tym wypadku na wzrosty euro-dolara, jeżeli procesy dezinflacyjne w strefie euro zachodziłyby wolniej niż w Stanach Zjednoczonych. Będziemy to właśnie teraz śledzić i ściśle monitorować, czy rzeczywiście takie powiązanie występuje. Jeżeli wystąpi presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi, a procesy dezinflacyjne pozwolą grać na spadek rentowności amerykańskich obligacji, to powinniśmy także obserwować na rynku wielką presję na rzecz jena japońskiego. Co prawda jen japoński w tym tygodniu próbuje odbić, ale te dane, które dzisiaj poznamy, mają taką siłę i moc, że mogą w bardzo łatwy sposób odwrócić tą tendencję. I jeżeli także to zjawisko będzie występowało, to patrzmy równolegle także na zachowanie ceny złota, która w takiej sytuacji powinna dynamicznie rosnąć i kontynuować tendencję wzrostową, plus dzięki tym powiązaniom powinniśmy obserwować także wzrost ceny srebra oraz presję na wszystkie inne aktywa związane z ryzykiem, o czym będzie za chwilę. I jeżeli także popatrzymy na rynku walutowym, na to, co się dzieje na funcie brytyjskim, to wzrok nawet niedoświadczonego inwestora zauważy, że jest ogromna szansa na ukształtowanie jakiejś rocznej nawet formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową i powstanie taka formacja, jeżeli pokonalibyśmy opory w okolicach 1,25. Dlatego znaczenie tego poziomu coraz bardziej rośnie i moim zdaniem także analiza międzyrynkowa, jeżeli równolegle na euro-dolarze, na dolar-jenie, na kablu pokonywane byłyby ważne opory, to zwiększyłoby to prawdopodobieństwo presji znowu przeciwko amerykańskiej walucie, więc bądźmy bardzo skoncentrowani, co się dalej wydarzy. Giełda papierów wartościowych, w tym wypadku widzimy popyt na ryzyko cały czas utrwala się na Wall Street i jest bardzo duża szansa, że kształt świecy miesięcznej, kwartalnej, tygodniowej będzie bardzo korzystny dla popytu na ryzyko, ponieważ nie udało się wywołać spadków przez te pogłoski i informacje dotyczące problemów sektora bankowego. Jeżeli rynek naprawdę jest odporny na takie informacje, to jest to wielka zachęta do tego, żeby rozpocząć następną falę wzrostową. I moim zdaniem procesy dezinflacyjne, jeżeli się faktycznie pojawią, będą sprzyjały, żeby indeksy giełdowe poszły w górę, a fundamentalną przesłanką będzie spadek rynkowych stóp procentowych. Dlatego też procesy dezinflacyjne i te dzisiejsze odczyty inflacyjne mają taką wielką moc i taką wielką siłę. Giełdy w Azji są podzielone, Japonia ładnie rośnie, a tutaj w Hongkongu coś się negatywnego dzieje w momencie tworzenia tego wpisu. Dlatego też spodziewam się lekkiego optymizmu, ale z coraz większą szansą na przebicie
tegorocznych maksimów na DAX-ie i rozpoczęcia wspinaczki w kierunku maksimów wszechczasów i moim zdaniem rynek się na to właśnie nastawia. Mówiłem już troszeczkę o złocie, które moim zdaniem jest na dobrej drodze, żeby nie tylko zaatakować jeszcze raz poziom $2000, ale trwale się usadowić i przebić ten poziom. Jeżeli równolegle cena srebra pokona swoją dwuletnią linię trendu spadkowego, to analiza międzyrynkowa będzie naprawdę sprzyjała popytowi na metale szlachetne i także zobaczymy, gdzie dzisiaj zakończy notowania cena miedzi, ponieważ jeżeli dynamika tendencji wzrostowych będzie miała mieć wsparcie ze strony surowców, to miedź powinna co najmniej zakończyć dzisiaj miesiąc, tydzień i kwartał nad tym poziomem $9000. I jeżeli także równolegle Bitcoin spróbuje trwale zaatakować ostatnie maksima i wyjść na nie, to ze strony popytu na ryzyko sygnały płynące z kryptowaluty także będą wspierać. I myślę, że osłabienie amerykańskiego dolara będzie jeden z tych czynników, które będą faworyzowały dynamiczną nawet tendencję wzrostową na tej kryptowalucie. I przejdźmy teraz do krajowych aktywów, ponieważ o godzinie 10 poznamy także niezwykle istotne dla naszego podwórka wstępne odczyty danych o inflacji. Jak widzimy, ma ona spaść do poziomu 16%, tak pokazuje mediana prognoz. W lutym było to 18,4%. I to jest punkt odniesienia, te 16%. Zobaczymy, jak faktycznie rynek będzie dyskontował te dane, czy one czasem nie są już w cenach. Rozbieżność prognoz to jest między 15,3 a 17,6, odchylenie standardowe 0,5%. Dlatego pierwsza reakcja i najważniejsza reakcja powinna być obserwowana na polskich obligacjach. Jeżeli dzisiaj zakończymy notowania poniżej 6% na rentowności, to te dane zostaną zinterpretowane niezwykle optymistycznie, że rynek spodziewa się, że faktyczna ścieżka inflacji w Polsce w następnych miesiącach i kwartałach będzie zachowywała się tak, jak chcą optymistyczne prognozy, a to naprawdę zachęci do tego, żeby grać na dezinflację kupując polskie obligacje, licząc z kolei na to, że Rada Polityki Pieniężnej w drugiej połowie tego roku będzie obniżała stopy procentowe i że może być nawet kilka obniżek stóp procentowych. W takiej sytuacji powinien wystąpić popyt na polską walutę. Widzimy, że euro-złoty testuje swoje ważne wsparcia, dolar-złoty testuje swoje ważne wsparcia i gdyby one dzisiaj zostały pokonane, byłaby to bardzo silna zachęta do tego, by liczyć na następną falę zakupów polskich aktywów przez inwestorów zagranicznych, przede wszystkim obligacji, ale wydarzenia wczorajszej sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych pokazały, że jest szansa także na mocny wzrost warszawskiej giełdy papierów wartościowych. W tym wypadku dzisiaj trzeba utrzymać poziom 1750, ale najlepiej oczywiście zakończyć tydzień, miesiąc, kwartał nad poziomem 1800 punktów, ponieważ wtedy już jednoznacznie byłaby to zachęta do tego, by liczyć na wzrost, tendencję do ataku na psychologiczny poziom 2000 punktów i poziomy jeszcze wyżej położone. Im bardziej procesy dezinflacyjne będą zachodzić, tym większa będzie szansa na obniżki stóp procentowych w Polsce w drugiej połowie tego roku, tym większa presja na polskie akcje i myślę, że rynek akcyjny także będzie niezwykle wyczulony na to, jakie będą dane o godzinie 10 z naszego kraju. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, bez względu na to, czy jest hossa, bessa, czy jest dobra sytuacja, czy jest zła sytuacja. Przy każdych danych makroekonomicznych i podczas różnych zawirowań rynkowych. Jeszcze raz dziękuję za odsłuchanie tego materiału i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu, a dzisiaj życzę dodatniej dużej stopy zwrotu. Pozdrawiam.